Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym wyjściu. Dzisiaj mamy 15 sierpnia, czyli początek sezonu polowań na pióro. Dzisiaj nie polujemy na pióro, siedzimy na ambonie. Polujemy dzisiaj na ewentualnego rogacza. Wziąłem ze sobą babiki, ponieważ mimo, że jest 15, taruja jeszcze u mnie troszeczkę, coś tam kozły reagują. Jesteśmy na obwodzie, a dokładnie nawet w miejscu, w którym polowaliśmy na wiosnę takiego szydlarza zagiętego do tyłu, fajnie. Dlatego, że są tutaj też szkody. Zaraz Wam pokażę. Mam przed sobą uprawę owsa, za mną jest uprawa gryki, zresztą widać w kamerze. Z prawej strony jest uprawa takiej pszenicy. Ogólnie ziemie tutaj są słabe. Ale głównym celem naszego dzisiejszego polowania jest czarny zwierz, czyli nie muflon, a dzik. No i też taki temat, który chciałem poruszyć, bo dawno nic takiego nie było. Od dłuższego czasu nie było tematu takiej pogadanki, tak? A mianowicie, moi drodzy, chodzi o ASF. Zanim jeszcze sobie przejdziemy do tego ASF-u, bo wszyscy pytają, więc ja od razu Wam będę mówił. Dzisiaj polujemy z 308. Sztucer znacie, optykę znacie, Zeiss V8. Zasiedliśmy sobie tutaj z nadzieją na tego czarnego zwierza, który jest dzisiaj bardzo, w zasadzie to od 6-7 lat jest bardzo medialny. Ale zanim sobie do tego przyjdziemy, do tego chciałbym, żebyście poznali moje zdanie na temat ASF-u, sprawy dosyć gorącej sprzed, nie wiem, kilku tygodni, może kilkunastu, to sobie zawabimy, może jeszcze jakiś rogacz nam tutaj przyjdzie. Także przestawię sobie tę kamerę, zanim jeszcze zawabimy, to Wam pokażę, jak dzisiaj mam ładne widoki, tylko muszę wypiąć kamerę ze statywu. Dzisiaj mam naprawdę widoki luks. Tutaj mamy tą uprawę gryki, piękną zieloną łąkę. Miałem zasiąść na tamtej ambonie, którą tam widać, zaraz Wam ją zoomuję tutaj, ale stwierdziłem, siądę tu, zobaczymy. Jak widzicie dobrze, pola prawie wszystkie są pogrodzone, ale i tak dziki się tutaj wdzierają, jelenie i robią szkodę. Tam w oddali widać góry bardzkie, standardowo to już znacie te widoki. Daleko przed nami kombajn kosi. Nasze baloty kołowe z koniczyny, czyli siano kiszonka na zimę dla zwierzyny. No i taki oto mam dzisiaj widok. Zaraz Wam pokażę, tak to wygląda. O, z tej strony będzie lepiej. Tutaj jest druga ambona, już wiekowa, stara, na tamtą raczej bym nie wchodził. No i sobie siedzimy tutaj, no i za plecami las i gryka. Dobra. Kamera ląduje w statywie, ja się tutaj ogarnę, ustawię, karabin sobie przestawię, żeby mieć po plecach, mam ze sobą cały ten mandżur. No i spróbujemy zawabić. Może jeszcze jakiś rogacz nam dzisiaj tutaj przyjdzie. Mam tu wpisanego rogacza łownego. I co ważne, słuchajcie, bo nie każdy o tym wie, mając wpisanego odstrzał rogacza łownego, byka łownego, możecie zawsze strzelić selekta. Tak? Nie musi on mieć 6 lat, czy nawet 5, bo rok się można pomylić. Może mieć 2 lata, 3 lata. Możecie strzelić. Jeżeli macie odstrzał selekcyjnego, to łownego już strzelić nie możecie. Więc no tak to wygląda z punktu widzenia praktycznego. Dobra, odstawię kamerę, słuchajcie, ogarnę się tu, troszeczkę popinkamy, spróbujemy pomikotać, może jeszcze jakiś rogacz nam tutaj przyjdzie, bo na dziki to jeszcze mamy czas. Dobra, temat mamy. Ok, temat jest w miarę ogarnięty. Mamy tutaj jedną remizę taką śródpolną, mamy taki potok tu płynie górski po mojej lewej stronie, tam go widać z tyłu obrośnięty olchami, tam lubią sarny leżeć. No zaczynamy. Na razie cisza, ale z doświadczenia wiem, że trzeba poczekać i spróbować później jeszcze raz, bo te rogacze już tak nie do końca idą jak bardzo tak szybko. Tak jak widzieliście na poprzednich materiałach, one tak powiedzmy zaglądają, podchodzą, są zaciekawione, ale to nie jest taka reakcja jak była między 5 a 10 sierpnia. No i co? Pomikotaliśmy, zero reakcji, nie wiem, już chyba jest porój, tak naprawdę uważam, że już jest albo sama końcóweczka, albo już jest porój. No i wracając do tego ASF. Moi drodzy, to co się stało w przeciągu ostatnich kilku tygodni,
podkreśla, ewidentnie podkreśla, że ASF nie jest winą myśliwych, tak jak to rozpowszechniają wszelkiego rodzaju organizacje prorolnicze i mam tu na myśli Agrounię z panem Kołodziejczakiem na czele. Nie tak dawno w województwie łódzkim, dokładnie nie powiem wam w którym powiecie, wieruszowski, wieluński, gdzieś tam, zostały wykryte 3 nowe ogniska ASF-u. Nie nagrywałem tego wcześniej, dlatego że nie miałem takiego 100% potwierdzenia tego, co mi ludzie mówili, pisali do mnie. Natomiast ten ASF został wykryty nie w lesie, nie w łowiskach, tylko został wykryty bezpośrednio w oborze u chłopa. W chlewie dokładnie, bo świnie trzymamy w chlewie. I skąd on się tam wziął? Przede wszystkim trzeba od tego zacząć. Bo ASF, który wziął się teraz w powiecie, powiedzmy tym wieluńskim, nie chcę teraz strzelać dokładnie, nie będę sprawdzał na telefonie, powiedzmy w województwie łódzkim, został przywieziony przez rolnika do rolnika. Był tam prowadzony nielegalny handel prosiętami i ktoś takie zarażone prosięta już sprzedał swojemu koledze po fachu. I teraz ja się pytam, gdzie jest odpowiedzialność w dobie ASF-u, który w Polsce szaleje bodajże od lutego 2014 roku, chyba wtedy był wykryty pierwszy przypadek ASF-u w Polsce, tam na wschodniej ścianie. Gdzie jest odpowiedzialność ludzi, którzy handlują, którzy sprzedają żywca, czy sprzedają prosięta i gdzie jest odpowiedzialność tych osób, które to kupują? I drugie, chyba takie pytanie bardziej medialne, gdzie jest pan Kołodziejczak z całą Agrounią, który chodzi i powtarza, cały czas słychać te jego wypowiedzi w mediach, że ASF jest winą myśliwych, to przez myśliwych jest ASF, bo dziki, bo my utrzymujemy dużą populację dzików i tak dalej, i tak dalej. Nie padło ani jedno słowo na profilu Agrounii, na kanale Agrounii na YouTubie, skąd się ASF wziął w województwie łódzkim. No cisza, no normalna po prostu cisza. Więc ja wam powiem, że z tym ASF-em, bo sama strefa, słuchajcie, nie oznacza ASF-u. My już do strefy, mój powiat, ponieważ ogólnie lekarze weterynarii ustalają strefy ASF-u po granicach administracyjnych powiatu. Więc u nas, że tak powiem, powiat wrocławski, który jest na północ od moich łowisk, gdzie ja poluję, koła, w którym poluję, które dzierżawi obwody, jest już do tej strefy, powiedzmy, w linii prostej 35 km, do strefy niebieskiej. Natomiast wprowadzenie samej strefy, moi drodzy, wprowadzenie samej strefy nie oznacza ASF-u. Dlatego, że jest to wręcz idealny przykład, bo od granicy południowej strefy ASF-u niebieskiej, teraz powiatu wrocławskiego, do samego ASF-u, który jest najbliższy przypadek, czyli gdzieś tam, powiedzmy, no nie wiem, w linii prostej trzeba byłoby wziąć mapę, cyrkiel i zobaczyć, tak, ale powiedzmy do Wołowa czy do Żmigrodu, to jest w linii prostej z 80 km. Więc jaki jest sens wprowadzenia strefy w kolejnych powiatach, jeżeli tego ASF-u tutaj nie ma? No jaki jest sens? Dla mnie nie ma totalnie żadnego. Robi się tylko z tego problem, robi się duży problem, przede wszystkim dla nas, dla myśliwych, dla kół, bo znam przypadki, że w kołach, które są w strefach, obwody, które są w strefach, koledzy myśliwi, którzy widzą dzika, odwracają głowę w drugą stronę, ale nie chcą go strzelać, bo nie ma chłodni, PZD tutaj, razem z weterynarią, no sprawę pokpili, no po prostu pokpili, bo wiele kół nie ma w tej chwili chłodni, tak? Oni nie mogą wykonywać planów, nie mogą tego dzika strzelać, bo nie mają co z nim zrobić. Gdzie oni go mają przytrzymywać? W zamrażarce u siebie? Więc z tym ASF-em, słuchajcie, to, że ten ASF jest, no to wszyscy wiemy, tak? To ja sobie zdaję sprawę z tego, że on jest, bo dzwonią do mnie koledzy z Wielkopolski, rozmawiałem nie tak dawno, z tydzień temu z kolegą Piotrem, że mówi, słuchaj, jak rzepaki kosili, to w każdym rzepaku 2 dziki padnięte, 3, 5, wszystko ASF, wszystko przebadane, próbki pozytywne, ASF. Z drugiej strony, patrząc na ścianę wschodnią, znam koła, w których też brałem udział, polowałem, słuchajcie, na Mazurach, na Podlasiu były koła, które strzelały, powiedzmy,
150, 200, ale i były koła, które strzelały 500, 700 dzików. W tej chwili nie mogą strzelić 50, bo tego dzika fizycznie nie ma. Więc ASF musi przejść przez cały kraj i przejdzie przez Europę. Koła, które miały duże stany dzika, teraz, a są w strefach, bo na przykład czerwonej, to do tego dzika nie mają. Po prostu go nie mają. Natomiast albo go mają ilości śladowe, porównując to, co było sprzed 5-6 lat. U nas tego dzika jest dużo, ale ten ASF, to nie jest pytanie, czy on tu przyjdzie. Pytanie jest proste, kiedy? Tylko i wyłącznie kiedy. Czy on tutaj będzie za miesiąc, za 2 miesiące, czy za 5 miesięcy, czy za rok. Bo przyniosą go tylko największym wektorem przynoszącym ASF nie jest dzik, absolutnie nie jest dzik, tylko są ludzie. Są nieodpowiedzialni ludzie. Ja Wam powiem jeszcze jeden przykład. I to przykład jest z tamtego roku, gdzie jedzie facet, który został nagrany przez jakiegoś myśliwego. Później oglądałem nagranie w sklepie myśliwskim, że jedzie facet, który wiezie na przyczepce, przy samochodzie, normalnej przyczepce, takiej zwykłej, wiezie chyba z 7-8 padniętych świń. Wszystkie te fekalia, ta ciecz po prostu ścieka po asfalcie, a on sobie jedzie główną drogą, słuchajcie, krajówką, 8 i wiezie sobie padnięte świnie. No ręce opadają, no. Więc to, że ten ASF zostanie przyniesiony, tylko że ja uważam, że zostanie przyniesiony teraz w dużej mierze przez ludzi, zostanie przyniesiony bezpośrednio do chlewa, tak? Do gospodarstwa. On nie będzie przyniesiony w lesie. Chociaż dziki, jakbyście przeanalizowali, bo ja to tak obserwuję, jest ta strona głównego lekarza weterynarii, na Facebooku jest taka grupa ASF, można sobie wejść, tam się dodać i zobaczcie jedną rzecz. Najwięcej ognisk ASF-u właśnie wśród dzików następuje w okresie jesieni i zimy. A dlaczego? Dlatego, że zaczynają się żniwa. Teraz mamy okres żniw, u nas już koszą pszenicę, więc w tym momencie będzie żniwa się zaczną. Dziki pierwsze były koszone rzepaki. Dziki z rzepaków zostały wypchnięte gdzieś do lasu. Później będą koszone następne zboża. One będą się przesuwać, czyli będzie rotacja tej zwierzyny. One w tej chwili, na przykład moje koło, jedno, ma taki specyficzny obwód, na którym dzików to jest masę, ale powiedzmy do 1 września. Później jak wszystko jest skoszone, to te dziki idą do obwodu leśnego. Obok, bo u nas nie mają się gdzie położyć, bo to nie ma w ogóle lasu. I teraz ta migracja zwierzyny spowoduje, że tych ognisk będzie coraz więcej. I dlatego powiem Wam, że z tym ASF-em, jeżeli dlaczego właśnie, ja się tylko pytam, dlaczego Polski Związek Łowiecki, dlaczego nie nagłośnił sprawy, skąd ten ASF wziął się w województwie łódzkim. Jeżeli się znajduje jakieś, powiedzmy tam 3 czy 4 padłe dziki, to we wszystkich wiadomościach już jest. We wszystkich. Słuchajcie, były padłe dziki, gdzieś tam, powiedzmy, strzelam w Puszczy Piskiej, zostały podniesione, ktoś tam znalazł, to cała Polska wie. Ale że rolnik sobie przywiózł sam, no to o tym nikt nie wie. Mało tego, z tego co wiem, to tam będzie chyba, no to jest też informacja, powiedzmy, niesprawdzona, więc proszę to brać w cudzysłowie, będzie przeprowadzona, będą postawione zarzuty temu człowiekowi, który dopuścił się jakby rozpowszechniania tej epidemii. Więc powiem Wam uczciwie, że z tym ASF-em ja to tak zachodzę w głowę, tak? Co tu robić, żeby tego ASF-u uniknąć albo go przejść jak najbardziej łagodnie. Natomiast no, jedynym sensownym rozwiązaniem dla nas, myśliwych, bo mówmy o sobie, o naszej gospodarce, mówmy o naszych łowiskach, jest redukcja tego dzika, zredukowanie go do jakiejś takiej sensownej liczby. Ja nie mówię, że wybić go do zera, tak, żeby go wystrzelać praktycznie do, czy jakieś te abstrakcyjne cyfry, co podaje się jeden dzik na 1000 hektarów lasu czy obwodu, nieważne. To są bzdury, to w ogóle trzeba włożyć, patrzeć na to przez palce. Ale żeby go zredukować maksymalnie, żeby ten ASF przeszedł jak najłagodniej, bo jeżeli on wejdzie do łowiska, uwierzcie mi, ja mam nagrania w telefonie, chłopaki mi wysyłają podczas, nie wiem, polowań na bażanty w lutym, w tym roku w lutym? Już nie pamiętam, czy w styczniu, nieważne. Idą chłopaki z psami na bażanty i nagrywają, tu padnięty dzik, tu padnięty dzik, tu padnięty dzik, a tutaj 3 padnięte dziki, a tu 4. No to chyba lepiej jest tego dzika odstrzelić, zredukować, żeby ta droga roznoszenia się wirusa była jak najbardziej utrudnić temu wirusowi przenoszenie się z jednego dzika na drugiego. Później oczywiście to, co mówimy, tam chyba coś nam wyszło. Czekajcie chwilkę, ja sobie tylko kuknę. Nie. Jakoś tak słońce padało, że myślałem, że coś wyszło, a to jednak nie.
Później po żniwach mamy huczkę, czyli dziki znów się będą grupowały w większe stada, większe watachy, nie stada, przepraszam, i znowu ten kontakt między osobnikami będzie większy. Więc tutaj ja uważam, że powinno się zrobić wszystko, żeby tego dzika zredukować do minimum. ASF będzie, przejdzie, miną 2, 3, 4, 5 lat i to wszystko wróci do normy. Ale no niestety, niektórzy myśliwi tego nie rozumieją, niektóre koła tego nie przyjmują do wiadomości. No i jest jak jest, tak? Natomiast samo wprowadzenie tej strefy dla kół to jest takie podrzynanie im gardła. Naprawdę, to jest podrzynanie im gardła, bo wiem od chłopaków, którzy byli na spotkaniu z powiatowym czy z wojewódzkim, nawet lekarzem weterynarii we Wrocławiu, jak tworzyli strefy na powiecie wrocławskim, między innymi, bo tam jeszcze były inne powiaty ościenne również. To słuchajcie, weterynarii nie interesuje to, że koło ma szkody, że my musimy płacić odszkodowania, że my musimy wykonywać plany, że musimy tego dzika strzelać, musimy go uredukować. Oni pieniędzy nie mają, chłodnie nie kupią. I no to byli tam, niektóre koła mają do tej pory wstrzymane odstrzały i nie strzelają dzików, bo nie mają co z nimi zrobić. I pytanie, co będzie dalej? Powiatowy, patrzcie jaki absurd. W jednym powiacie powiatowy lekarz powie, słuchajcie, możecie polować zbiorowo, nie ma problemu, macie strefę niebieską, polujemy zbiorowo. W drugim powiacie obok powie, nie, bo nie. I on uważa, że polowania zbiorowe są złe, więc polować zbiorowo nie będziecie. No to ja się pytam, w jaki sposób ograniczać tego dzika? No w jaki sposób? Tutaj jest z jednej strony nacisk, żeby go redukować, a z drugiej strony blokada. Powiem Wam jeszcze jedno. To powinny być nakazy odgórne. Jeżeli jest powiedziane, w strefie czerwonej nie polujemy zbiorowo, to nie polujemy. W strefie niebieskiej wszędzie możemy polować zbiorowo, to wszędzie polujemy, a nie decyzja indywidualna lekarza powiatowego z powiatu X do powiatu Y są zupełnie odmienne. Ale to mówię, no to chyba od tego jest nasz związek, od tego jest Polski Związek Łowiecki, nasz związek, żeby też coś w tej sprawie działał. Od tego on też jest, żeby pomóc myśliwym, żeby zorganizować chłodnie, żeby koła, bo to dotyczy się, ja nie mówię tu, to koła, które strzelają 30-40 dzików w roku, to nie mają tego problemu. Słuchajcie, to jest żaden problem, naprawdę. Problem mają koła, które strzelają 500, 800, 1000, ponad 1000 dzików, a takie koła są. A takie koła są i takie koła mają kolosalny problem. Bo najlepszy okres na redukcję, przede wszystkim na redukcję tego dzika, to jest teraz. To jest od sierpnia do stycznia. Wtedy możemy tego dzika najwięcej zredukować, nie ma zbóż, pola są gołe, dzika łapiemy na ściernisku. W tej chwili noc się robi coraz dłuższa, dzień jest coraz krótszy, mało tego. Władza, też w cudzysłowie powiedzmy, uposażyła nas, myśliwych, w możliwość wykorzystywania termo-inoktowizji. Wiem, że jest więcej, jest chyba tylu, może zwolenników jest niewiele więcej niż przeciwników, tak to powiem. Natomiast wszystko jest dla mądrych ludzi. Tak samo jak polowanie z psami możemy polować od 15 sierpnia, od dzisiaj, my możemy polować już z psami na dziki. I teraz słuchajcie, kolejny temat, to jest w ogóle chyba na następny odcinek, ale tak na szybko Wam powiem. Teraz to już się stworzyły chyba 4 osobne grupy. Grupa pierwsza to jest grupa myśliwych, którzy polują powiedzmy tradycyjnie. Nie używają nokto, nie używają termo, on sobie wychodzi na polowanie, idzie przy okazji strzela dzika, głównie poluje na rogacze, poluje na jelenie. Dzik przy okazji. No i tym myśliwym nie bardzo to przeszkadza, że ktoś poluje z psami. Druga grupa myśliwych to jest myśliwi, którzy całe noce jeżdżą, biją z termosów, strzelają dziki sanitarne, zwykłe, robią plan, strzelają dużo i tym myśliwym no już nie do końca pasują koledzy z psami, dlatego że no, oni im przeganiają, tak? Oni im przeganiają. No i trzecia grupa myśliwych to są właśnie ci psiarze. No i w takim kole, ja nie wierzę, że w każdym kole jest 50 członków i 25 ma psy i 25 poluje z psami i pędzą co drugi dzień. No nie, tak to nie wygląda. Natomiast jeżeli ustawa dała nam możliwość polowania z psami, to zarząd koła, moim zdaniem, nie jest władny, żeby ustalać wewnętrzne jakieś ustalenia, żeby ograniczać tym kolegom polowanie z tymi psami. Ja wiem, że łatwiej jest kupić termo i idziemy do sklepu, wkładamy w kiermanę 15 000, kupujemy sobie dobre termo do ręki za dychę, za piątkę kupujemy nasadkę nokto, no i jesteśmy goście i już możemy jechać do łowiska i możemy polować, tak? Z psem jest troszkę inaczej. Jeżeli kupisz szczeniaka, trzeba poświęcić mu czas, trzeba go odchować, trzeba go
nauczyć, często się zdarza tak, że nie trafimy z tym szczeniakiem, on nie jest do końca dobry, rok zmarnowany, psa trzeba karmić, trzeba z nim do weterynarza jeździć i tak dalej, i tak dalej. To jest dużo bardziej kosztowne niż Nocto czy Termo. Więc te grupy się ścierają się na poziomie koła. Natomiast, moi drodzy, wszystko jest dla mądrych i rozsądnych ludzi. Wszystko, tak jak Noctowizja, tak jak Termowizja, tak samo i polowania z psami. Jeżeli ktoś rozsądnie podchodzi i wie, że w swoim obwodzie może sobie wyjść raz na 2 tygodnie z psem i strzelić pod psa dzika, nie ma tematu. Bierze sobie psa, idzie sobie, nie wiem, w niedzielę o godzinie 11. Ja mam w kolegę, który poluje z Karelem. Mam Jacka, którego pozdrawiam. I ja coś tak ma. Wraca gdzieś tam z pracy albo przed pracą, bo wpisane jest łowisko od godziny 9 do 11, dzik albo 2 dziki i po robocie, tak? On sobie w ten sposób poluje, ale nie robi tego codziennie. To nie jest tak, że on, jak wie, że w tym rewirze, gdzie on na przykład zamierza polować, będzie za tydzień czy za 2 tygodnie polowanie jest zbiorowe, to nie wychodzi i nie pędzi tam. Ale to jest wszystko dla mądrych ludzi, dla rozsądnych. Tak samo można termowizję założyć i dzisiaj, nie wiem, mamy elektroniczną książkę, wypisać się tu i tu, po godzinie robicie objazd, 5 dzików strzelacie, jesteście goście. Jeszcze jakbyśmy mi to powiedzieli, że to będzie 5 dzików sanitarnych i to będzie 5 dzików płci żeńskiej, no to jeszcze można sobie przeliczyć, ile to pieniążków jest, no bo tak 5 razy 580, no prawie 3000. No fajna dniówka, nie? Jeszcze do tego przyjemna. No ale chyba nie o to w tym chodzi. No więc wracając do tego ASF-u jeszcze, bo ten ASF mnie naprawdę, ja już tak mentalnie się troszeczkę przygotowuję, że jak on tutaj będzie ta strefa, bo nie znaczy, że strefa, to że jak zrobią mi strefę, że ja tu będę miał ASF, ale jak mi dojdzie gro papierów i tak dalej, to myślę, że tego dzika to będę strzelał tylko i wyłącznie tak, jak to robi większość myśliwych. Jeżeli będę go potrzebował na użytek własny, to go strzelę, ale nie będę robił wszystkiego, żeby, nie wiem, ograniczać tego dzika, no bo to moim zdaniem teraz jest ten czas, żeby go ograniczyć, nie później jak będzie strefa. To już cena dzików ze stref od razu na punktach skupu spada w dół. Sprzedaż bezpośrednia zależy od powiatowego, czy Wam pozwoli, czy nie. No i z tego są tylko, to dochodzi do sytuacji takiej, że macie strefę, tak, macie dziki, dzik Wam spada z ceny, powiedzmy 3,54 zł, spada Wam od razu na złotówkę, złoty 50 i chłopaki nie chcą strzelać, no bo więcej papierologii, utrudnień, no i populacja dzika się rozrasta, ale fizycznie w tej strefie, w Waszym obwodzie ASF-u nie ma. I macie tylko jeden wielki problem. Dobra, to tak by było na tyle o tym ASF-ie. I jeszcze raz, jeżeli się któryś z rolników ogląda, a ma kontakt z panem z Agrounii, niekoniecznie z panem Michałem, ale z jakimś innym, to może niech Agrounia zajmie swoje stanowisko, niech powie, że jednak może tak nie było, że jednak ten ASF w województwie łódzkim to przyszedł taki wielki odyniec, słuchajcie, 130 kg, taki naprawdę kawał odyńca i wszedł do tych 3 chlewów i pozarażał. No a jeżeli rzeczywiście zarzuty się potwierdzą i jeszcze będzie z tego wyrok, to tutaj już po stronie PZŁ, po stronie naszych mediów, powiedzmy tych oddolnych, tych takich małych, nas samych myśliwych, w naszej gestii jest to, żeby to nagłośnić. Żeby to nagłośnić, pokazać ludziom, że to nie dziki roznoszą, tylko to roznoszą ludzie nieodpowiedzialni i ludzie, którzy działają w tej samej branży. To rolnik rolnikowi podkłada świnię, kolokwialnie mówiąc na koniec. Dobra, pogadałem, popimkam i zobaczymy, co będzie. Może coś nam jeszcze, jakiś rogacz się tu skusi. I będziemy sobie czekać na czarnego zwierza. Powiem Wam, że szału nie ma. Nawet kozy nie widziałem. Siedzę tu już dosyć długo. Już się robi szarówka. 20:30. No i lipa. Ani kuski. Nawet lisa nie ma. A szkoda. Podejrzewam, że jak zrobi się już mocna szarówka, że nie będzie można już nagrywać kamerą, no to coś tutaj się pokaże. No na pewno tak. Tutaj jest naprawdę fajne miejsce, dobre. Ale spróbuję Wam ponagrywać później termowizorem. No nic, posiedzimy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakieś dziki tutaj wyjdą po zmroku. Może będą gdzieś przechodzić. No, będziemy obserwować. Pogoda idealna, słuchajcie, wiatr fajny, jednostajny z kierunku zachodniego. Rewelacja. Nic, tylko siedzieć i polować.
ale wiele się nie dzieje. Znając siebie, to tak posiedzę tu jeszcze z 1,5 godziny, tak do 22, a później pójdę na spacer. Może się gdzieś przejdę dalej, zobaczyć, może coś będzie. Coś spotkamy w trakcie podchodu. Jak coś spotkam, to już kamerą nie nakręcimy, ale spróbujemy nakręcić termowizorem. Także polujemy dalej. Nasze polowanie dobiega końca. Jest godzina 22:30. Fajne jest to, że tylko zrobiła się szarówka i te pola, które wydawały się puste, naprawdę ożyły. Wyszło tutaj masę zwierza. Niestety była to głównie zwierzyna płowa. Słuchajcie, ja sobie już postaty spakowałem, sobie położę na plecaku. O. Wyszła głównie zwierzyna płowa, były sarny, było dużo zajęcy. Dzików nie było nawet rudzielca, no więc trudno, no, tak to już bywa. Schodzę, zastanawiam się, czy rano nie pojechać, ponieważ no, pasowałoby coś do tego odcinka za OASF-ie dograć, więc może rano się wybiorę jeszcze na zejście. Być może nie na ten obwód, być może na nasz drugi obwód, na polny. Tam też mamy trochę problem z koniczyną, tam dosyć jelenie mocno atakują tą koniczynę. Tutaj też jelenia są, widzieliście, tych jeleni było sporo. Ale one były akurat na koniczynie naszej, kołowej, więc niech sobie tam jedzą. Natomiast na tym drugim obwodzie mamy szkodę na koniczynie nie naszej, tak? Więc to jest koniczyna nasienna, więc prawdopodobnie się tam rano wybiorę. Dobra, no to dzisiaj kończymy. Jeszcze jak zejdziemy z ambony, bo jeszcze na ambonie siedzę, cały czas mi się coś tam z tyłu łamało, ale to okazało się jedna chmara jeleni, później druga chmara jeleni. Myślałem, że gdzieś dziki będą. Zajdziemy jeszcze, zobaczymy na takie 2-3 ścierniska tam dalej. Ja ich tu nie widzę, bo mi zasłania las, taka remiza i może z tamtej strony gdzieś będą dziki, akurat tam, gdzie kombajn kosił, już nie kosi, także mam nadzieję, że być może tam jeszcze jakieś dziki spotkamy, ale to nic, wracamy do samochodu, zjedziemy sobie ten, nie wiem, 800 metrów w dół i popatrzymy tam. Także jeszcze się z Wami nie żegnam, a jak nie, to do zobaczenia na następnym wyjściu. A nic tam ciekawego nie będzie, no to się spotkamy na następnym wyjściu. Także do zobaczenia. No i słuchajcie, zajrzałem jeszcze w jedno miejsce. Jest tutaj sąsiad mój, niedaleko mojego domu w zasadzie. Pan Wiesiu ma tutaj sporo pól i ostatnio była u niego dosyć spora szkoda. Na grochu, na rzepaku. No i dzisiaj tutaj kosił. Zostawimy samochód, ja już tutaj widzę, że tak powiem widzę.
Stawimy auto i spróbujemy się przejść tutaj wzdłuż. Tu jest same ściernia zostały, tam jeszcze gdzieś z tyłu kombajn kosi 23:30 i naprawdę jeszcze kombajny koszą nawet 2. Wam powiem po drugiej stronie drogi, ale nic, przejdę tutaj. Jakoś tak jest dzisiaj mega wypoczęty, więc zrobimy sobie jeszcze mały spacerek. Może akurat się nóż widelec uda nam jakieś dziki spotkać. Moi drodzy, jest dzik pojedynczy. Nieduży, ja nie wiem, daj mu z 50 kg. Jest od nas jakieś 200 metrów. Spróbujemy podejść, zmniejszyć ten dystans o połowę. Jest na ściernisku przy samej takiej skarpie. Spróbujemy podejść bliżej i może się uda, dostrzelimy. Ruszamy. No już po wszystkim. Dzik strzelony. Gaz w ogniu. Strzelałem go, słuchajcie, w środek łopatek, dlatego że on był w takiej skarpie, ona jest zarośnięta tarninami. Jakby on na tą skarpę poszedł, to by było niepotrzebne wyciąganie. W łeb nie strzelam albo bardzo, bardzo rzadko. Natomiast teraz miałem go idealnie. No widzieliście. No dzika udało się upolować. Idziemy zobaczyć, co to za dzik. No jesteśmy przy dziczku. Taki 5 dyszek. Nie za duży. Męski. Dziczek męski, także było widać zresztą w termo. Ładnie nam się tutaj położył. Zaraz zrobimy mu ostatni kęs, pieczęć. Ja sobie tylko tą czołówkę założę na czoło, tak jak ma być. I uhonorujemy naszego zwierza dzisiaj. Nasz dziczek. Urwiemy. No bo jestem sam, to nie jest takie proste, ale zrobimy tak, żeby było dobrze. Czyli mam ostatni kęsik dla dzika. Cyk. Pieczęć. Cyk. I mała gałązka do czapki. Dobra, teraz sobie tylko roboty narobiłem. No ale nic, dzik się przyda. Klienci są, także ten cień mi się robi z tego. Klienci są, także jak najbardziej trzeba klienta szanować. Dobra, bierzemy się do pracy.